13 lipca 1990 roku powstała jednostka wojskowa 2305. GROM powstał po to, aby działać. Tymczasem aż 4 lata musiały minąć, żeby grupa tych starannie wyselekcjonowanych, a potem perfekcyjnie wyszkolonych u boku najlepszych sił specjalnych żołnierzy wyleciała na pierwszą misję. Pierwszą oficjalną misję. Łukasz Jurasyrkowski. Aleksandra Schutenberg. Zapraszamy na drugą część cyklu GROM Tworzymy w historię, w której przyjrzymy się właśnie pierwszym misjom żołnierzy GROM-u. A opowiedzą nam o nich osobiście ich uczestnicy. Wodzu, Witam jeszcze raz. Bisu Dzień dobry Państwu. i Magda. Dzień dobry Państwu. Bisu, to ja zacznę w takim razie. Wspomniałem też, że pierwszą oficjalną misję. Pierwszą oficjalną misją było Haiti, ale wy działaliście chyba wcześniej, jeszcze przed wyjazdem tutaj w kraju. Tak, pierwszą oficjalną misją poza granicami państwa faktycznie była operacja Uphold Democracy na Haiti. Natomiast ta gotowość bojowa została osiągana już wcześniej przez poszczególne grupy szturmowe, które po kolei były tworzone, pierwsza, druga, trzecia. Natomiast w trakcie tego treningu z Amerykanami sekcje były już używane do działań bojowych na terenie kraju. Przy różnego typu operacjach. Zaczęło się od Arbii w Pęcicach, potem wsparcie kilku działań policyjnych w operacjach. Słynna noc teczek, w której zabezpieczaliśmy dokumenty, przewożąc je z delegatur Urzędu Ochrony Państwa do MSW w tym czasie. Noce teczek było ich Noc kilka. teczek, tak, słynna noc teczek, taki niechlubny epizod w historii tego kraju. Czy były też jakieś wcześniej przed Haiti tajne akcje zagraniczne? Z tego co ja pamiętam, to takich akcji nie było. Było tylko na terenie Polski. Ruszamy więc na Haiti za wielką wodę. Najpierw kilka słów wstępu o tej pierwszej oficjalnej akcji. Październik 1994 roku. Do udziału w operacji autoryzowanej przez Radę Bezpieczeństwa ONZ u boku amerykańskich sił specjalnych zaprasza Polaków ówczesny prezydent USA Bill Clinton. GROM jako polski kontyngent wojskowy zostaje wysłany na Haiti. To mały kraj na wyspach Morza Karaibskiego. Celem operacji Uphold Democracy jest przywrócenie stabilizacji w regionie podporządkowanym dyktaturze wojskowej. Zanim zagłębimy się w to, co działo się na Haiti, o całe wszystkie te akcenty polskości, które są na Haiti dosyć oczywiste, to ja chciałem się zapytać, czy lecąc na Haiti wy byliście gotowi na to, co was tam czeka, czy jakaś dodatkowa adrenalina związana z tą pierwszą oficjalną zagraniczną misją jednostki GROM gdzieś tam istniała? Wodzu? No zawsze jest taki dreszcz emocji, wielka tak, coś nieznanego, inny zakątek świata, mnóstwo kilometrów, pierwsza misja, presja, że musimy pokazać się z bardzo dobrej strony. Przygotowania trwały bardzo krótko, lista szczepień, moja książeczka szczepień zapełniła się na ileś tam pozycji, także musieliśmy być przygotowani. Przychodziliśmy szkolenia, to jest bardzo cenna i ważna informacja przed wylotem o kulturze, o historii, o tradycji, o obecnej sytuacji na Haiti, żebyśmy po prostu nie polecieli tam i nie uczyli się jak gdyby od samego początku. Polecieliśmy na samym początku tak na Porto Rico na taki obóz aklimatyzacyjny i tam też jeszcze takie podstawowe szkolenia na temat specyfiki misji, na temat zadań. Tam nas troszeczkę zaskoczyli, bo główne zadania to była między innymi ochrona VIP-ów, czy jedno z ważnych zadań, gdzie też jeszcze przechodziliśmy trening. Na szczęście mieliśmy swoich instruktorów, mistrzów świata, tak, którzy mieli epizody w Biurze Ochrony Rządu. Także przygotowaliśmy się do zadań, dostaliśmy sprzęt i już gotowi, zwarci, wylądowaliśmy w stolicy Port-au-Prince, tak, na Haiti. Zaczęliśmy naszą przygodę. Czy wiedzieliście o tym, że na Haiti występują także potomkowie Polaków? Bo jeszcze na początku XIX wieku polskie legiony zostały wysłane na Haiti, aby stłumić tamtejsze powstanie. Ostatecznie Polacy przeszli na stronę powstańców i pomagali im walczyć o wolność, o niepodległość i byli tam bardzo dobrze traktowani. Czy spotkaliście się z tymi historiami? Czy spotkaliście się z potomkami Polaków i w ogóle jak was przyjęli mieszkańcy? Tak, wiedzieliśmy o tym, że prawie 200 lat po Legionach Polskich znowu żołnierz polski stanie na tej wyspie. Informacje te zdobyliśmy, nie googlowaliśmy, nie było wtedy czegoś takiego jak Google, więc to wszystko było odnalezione w bibliotece w Uniwersytecie Warszawskim, na wydziale, który zajmował się właśnie Ameryką Łacińską. Takie informacje posiadaliśmy, nawet wiedzieliśmy dokładnie, gdzie znajduje się polska wioska i udało się zrobić wyprawę do tej polskiej wioski. Nie uczestniczyłem w niej bezpośrednio, ale byli koledzy. Faktycznie ludzie, którzy w niej mieszkali, mieli jasno
jasne oczy, niebieskie oczy, jaśniejszą trochę cerę. Zresztą każdy, kto ma tam jaśniejszą cerę, stoi w hierarchii społecznej trochę wyżej. Także są te ślady. Matka Boska Częstochowska tam też trafiła i jest wykorzystywana w tym rodzimym nawet kulcie voodoo. Właśnie czarny obraz z czarną twarzą, obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Był jeszcze taki inny moment ważny, nazwijmy to, w tych stosunkach międzyludzkich, takich zwykłych, prostych w tej historii polsko-haitańskiej, a mianowicie spotkanie piłkarskich mistrzostw świata w 1974 roku. Sławny mecz, bardzo dobrze wspominany przez Polaków, wygrany przez Polaków 7-0. Czy przez to te relacje i to nastawienie mieszkańców Haiti do Polaków nie zostało troszeczkę naruszone? Czy oni nie wspominają tego z jakimś takim drobnym urazem w stosunku do nas? Myślę, że nie. Myślę, że nie i tutaj taka krótka historia jako przykład. Haiti dzień jak co dzień, ochrona VIP-ów, wtedy mieliśmy chyba delegację z Białego Domu, taką dwudniową ochronę. Pierwszy dzień latanie po Haiti, drugi dzień wizyta w pałacu prezydenckim Aristida w stolicy Port-au-Prince. Podjeżdżamy samochodami, delegacja udaje się do pałacu, my na nią czekamy przed pałacem. No i widzimy, że obserwuje nas mieszkaniec Haiti, człowiek taki od nas 2 razy starszy, przygląda nam się uważnie, robi jedną rundkę koło samochodu, drugą, patrzy się na nasze mundury, na nasze plakietki, na orła. Wreszcie z takim uśmiechem podchodzi do nas i do nas mówi lato. My patrzymy tak po sobie, spod po nas spływa, patrzymy się do góry, błękitne niebo, no i tak kinęliśmy głową, no tak, no lato, tak? Ale widać, że ta odpowiedź w ogóle go nie zadowoliła. Następne 2 kółka robi. I taki jeszcze większym uśmiechem przychodzi do nas i mówi Lato, Dejna, Grzegorz Lato. No i wtedy zrozumieliśmy, o co mu chodzi, tak? Że chodzi mu o polskich piłkarzy. 3 bramki wtedy w tym meczu strzelił Szarmach. Rozumiem, Nie że padło. Szarmach troszeczkę za trudne. Nie, tylko Dejna, Lato. Później się zjawił nasz tłumacz, Amerykanin, który pochodzenia był z Haiti, urodził się na Haiti, bardzo dobrze znał kreolski. Porozmawiał z tym człowiekiem, no i ten człowiek opowiadał, że on w drużynie haitańskiej grał. Grał na obronie, grał w tym meczu. Dla nich to był ogromny sukces. Bo dzięki temu on dostał pracę na statku, mógł utrzymać za to swoją rodzinę. Czyli jak widać, nie było żalu i to nie był jedyny taki akcent właśnie na Haiti odnośnie Polski. Mamy zdjęcia z tego spotkania, właśnie widzowie mogą je oglądać. Czy ty dostrzegasz tam tego obrońcę, czy potrafisz go rozpoznać? Nie, ciężka sprawa, naprawdę nie poznałbym go. Ale na Haiti oprócz tego pamiętnego meczu, który myślę, że wszyscy doskonale przede wszystkim kibice piłki nożnej pamiętają, też dużo polskich innych akcentów. Tak, no dla mnie był takim miłym akcentem na przykład było zobaczenie polskiego Fiata 126P na ulicach stolicy, w której to stolicy tylko działało chyba jedno skrzyżowanie ze światłami i tak tego nikt nie przestrzegał. Również w sklepach można było zobaczyć też polskie produkty, no za dużo powiedziane polskie produkty, ale można było zobaczyć polski alkohol, tak? I tu może uprzedzę pytanie, nie próbowaliśmy, czyli ciężko nam porównać, czy lepiej smakuje w Polsce, czy na Haiti, ale miło by było to dla oka. Niesamowitą niespodzianką było też, że spotkaliśmy siostrę tak zakonną, która pracowała w szpitalu. Jak pojechaliśmy na wizytę do niej i zobaczyliśmy, w jakich warunkach pracuje, to wow, my na rasowej komandosie, zaprawieni w boju, dużo widzieliśmy, byliśmy przygotowani na różne sytuacje, ale to naprawdę zrobiło niesamowite wrażenie. Zaprosiliśmy ją do naszej bazy i wykonała telefon do swojego przełożonego z naszego super wyposażonego telefonu satelitarnego. To było dla niej wielkie przeżycie, wielka niespodzianka, że mogła się połączyć. No, zostaliśmy tak, zaprzyjaźniliśmy się, później wspieraliśmy tę siostrę tym, czym mogliśmy, pewne rzeczy przekazywaliśmy w to miejsce. Tam kilka razy ją odwiedziliśmy, ona pracowała na porodówce. Ta porodówka wyglądała w ten sposób, że jeden pokój i tak brzydko mówiąc, to wszystko wyglądało jak taśma. Ktoś schodzi z łóżka, ktoś następny, tak? Czyli ileś dziennie porodu przyjmowała. Misjonarka z Polski. To są te przyjemne historie, przyjemne spotkania, ale pojechaliście tam na misję wojskową. Charakter misji wydaje się pokojowy, uphold democracy, przywrócić demokrację, ale jak to wyglądało w rzeczywistości? Jakie były wasze zadania? Znaczy, spodziewaliśmy się bojowego wejścia, spodziewaliśmy się inwazji na tą wyspę. Negocjacje trwały do ostatniej chwili. Udało się Amerykanom jednak zmusić juntę do wycofania się, do odejścia, porzucenia rządów i ucieczki z wyspy. Także nie było bojowego lądowania, wejście było w miarę pokojowe. Natomiast po tym, jak junta uciekła, powstaje próżnia bezpieczeństwa.
Policja znika z ulic, znikają siły zbrojne, ludzie wychodzą na ulicę, dokonują samosądów, mszczą się, rabują sklepy, powstaje ogromny chaos i zagrożenie dla życia. I w takim środowisku musieliśmy działać. Bardzo często przyjeżdżając z bazy, wykonując nasze zadania, natykaliśmy się na próby linczu nawet. Gdzieś tam ktoś miał oponę założoną na głowę, bo to jest taki zwyczaj na Haiti, że tą oponę się podpala i mści się na swoim przeciwniku czy na swoim oprawcy. I udało nam się wielu ludzi wyciągnąć z takich samosądów. Udało nam się też poród przyjąć na ulicy, o czym tutaj Magda wspominał. Także takich sytuacji było bardzo wiele. Natomiast wydaje mi się, że największym zagrożeniem dla nas, dla naszego życia, dla działań, jakie mieliśmy, stanowił huragan, który przeszedł przez tą wyspę. Nie spodziewaliśmy się tak intensywnych opadów deszczu, tak silnego wiatru. Jadąc po gości wspólnie z kolegą, z Alfem, no musieliśmy niestety opuścić nasz samochód. Zostaliśmy uwięzieni przez masy błota schodzące z góry, zalani wodą i gdyby nie pomoc Haitańczyków, którzy zrobili łańcuch, jeden drugiego trzymając, dotarli do naszego samochodu i wyciągnęli nas przez okno, to pewno byśmy byli w innym miejscu historii w tej chwili. A jak wy byliście postrzegani przez wojska amerykańskie, z którymi współpracowaliście podczas tej misji? Bo niewiele czasu minęło od opadnięcia tej żelaznej kurtyny. Jeszcze niedawno w zasadzie staliście po dwóch stronach barykady. Jak to było z zaufaniem? Dla nas wyjazd tam to był egzotyką i myślę dla Amerykanów my byliśmy też na swój sposób egzotyką, ale dostaliśmy takich dwóch opiekunów, aniołów, stróżów, którzy nas też przygotowywali tak, do pewnych działań, podpowiadali. No, byli naszymi takimi przewodnikami w tamtym rejonie, co było bardzo cenne, ale myślę, że taka nić sympatii bardzo momentalnie, szybko to zapracowała. Jednak my się kochamy tak, z Amerykanami, tak, i te relacje zawsze były, są i mam nadzieję, że będą. Nie było problemów, także jesteśmy otwarci. Skoro wykonywaliśmy nasze zadania na odpowiednim poziomie, no to oni też to doceniali, ufali nam. To działało w dwie strony. Czuliście, że byliście do tego faktycznie przez te wieloletnie szkolenia dobrze przygotowani? To wcale nie były wieloletnie szkolenia, bo przygotowując się do misji, tworząc nową jednostkę, tak, pani powiedziała 4 lata, tak, ogrom czasu. Nie, no, to było minimalny czas, tak, to było tak, to były 2 lata, tak, nie całe. To było naprawdę, byliśmy rzuceni na głęboką wodę. Ja z perspektywy tak, iluś tam lat można powiedzieć, że to było takie preludium do tego, co później następuje. Nie byłoby sukcesów w Afganistanie, w Iraku, w innych zakątkach świata, gdyby nie ta misja. Myśmy jeszcze walczyli z chorobami. To się fajnie mówi, ale to jest specyfika, brud, smród, ubóstwo. Ja dorastałem w małej miejscowości. Dla mnie zapachy to nie jest nic wielkiego, ale jak wylądowaliśmy tam, w tej stolicy, to myślałem, że się wykończy. Tak? Był taki smród, taki odór, ale po kilkunastu dniach to już czuliśmy się jak w niezłym hotelu. Magda, ty czułeś, że jesteś przygotowany do tego wyjazdu? Słuchaj, czułem, że tak. Tym bardziej, że jeszcze mieliśmy taki okres na Puerto Rico. Tam pobyt był około chyba tygodnia, 2 tygodni, gdzie do tego wyjazdu przygotowywali. No i było to przygotowanie związane właśnie z ochroną osób, z ochroną VIP-ów, tak? Większość czasu, które ja spędzałem na Haiti, to była ochrona VIP-ów. Ochrona VIP-ów to miało być także jedno z zadań kolejnej misji. Po Haiti nadeszły Bałkany. Sprawdźmy, jaka była specyfika i sytuacja wtedy, w 1996 roku w tamtym regionie. 1996 rok. 53 żołnierzy Gromu jako polska grupa specjalna uczestniczy w misji stabilizacyjnej na Bałkanach. Obszar działania to wschodnia Slawonia, czyli pogranicze serbsko-chorwackie pod tymczasową administracją ONZ-u. Główne zadania: ochrona VIP-ów, obiektów i mniejszości narodowych. Ale to, co rozsławiło Grom na cały świat, to operacja Little Flower, czyli pojmanie Sławko Dokmanowicia. Pytaliśmy naszych bohaterów o to, jak postrzegała was ludność na Haiti. Bałkany trochę bliżej, bardziej zbliżeniowo, bliżej kulturowo już Polski. Jak wy byliście postrzegani jako polskie wojsko na Bałkanach, w tym bałkańskim kotle? Ja myślę, że w zależności od strony konfliktu byliśmy postrzegani różnie. Strona serbska, która zamieszkiwała wschodnią Slawonię, była do nas bardzo pozytywnie ustosunkowana. Częstowała nas rakiją, częstowała nas posiłkami. Jeżeli gdzieś tam wykonywaliśmy zadania, byli naprawdę bardzo, bardzo mili. Dlaczego byli mili? Ano dlatego, że stanowiliśmy bufor pomiędzy nimi a Chorwatami, którzy stali po drugiej stronie i chcieli ten region do swojego kraju jak najszybciej dołączyć. Nasze wyjazdy na drugą stronę chorwacką, pomimo tego, że Chorwaci to katolicy, wydawałoby się to oczywiste, że będzie nam bliżej się z nimi porozumieć, jednak to porozumienie było zdecydowanie trudniejsze i czy to siły chorwackie bardzo nam uprzykrzały nasze działania. Był taki słynny moment, kiedy prezydent Franjo Tudjman
wjeżdżał do Vukovaru ze strony chorwackiej, wjeżdżał pociągiem wypełnionym siłami specjalnymi i agentami chorwackimi. My mieliśmy też ten pociąg ochraniać wagon, w którym prezydent Chorwacji wjeżdżał i mieliśmy największy problem, aby do niego wejść. Zostaliśmy totalnie odrzuceni przez Chorwatów, musieliśmy się do wagonu wdzierać siłą. Inna sprawa, że potem ten pociąg został obrzucony kamieniami przez stronę serbską, powodując masę szkód, no ale jednak swoje zadanie wykonaliśmy. To, o czym wspominaliśmy, tym waszym głównym zadaniem na terenie Jugosławii miała być ochrona VIP-ów, ochrona różnych miejsc. Tymczasem ta akcja, którą wsławiliście się najbardziej, o której później usłyszał cały świat i z której grom był znany, to właśnie ta operacja Little Flower, czyli pojmanie rzeźnika z Vukovaru, zbrodniarza wojennego. Jak do tego doszło, że z tych operacji, akcji, które rzeczywiście mieliście wykonywać, zaczęliście się tak naprawdę zajmować poszukiwaniem i pojmowaniem zbrodniarzy wojennych? No, jednostka specjalna z natury rzeczy musi być przygotowana do różnych zadań. To, że jedziemy w jakiś zakątek świata i wstępnie znamy tak, czym się będziemy zajmowali, to nie znaczy, że to się nie zmieni. Także trzeba się dopasować do sytuacji. Trening wcześniejszy nas do tego też przygotował. Ktoś podjął męską, zdecydowaną takie działanie i odważną decyzję, żeby spróbować wykonać taki krok, co nie było takie wcale oczywiste. O tym za chwilę pewnie powie Piotr, ale fajnie, że dostaliśmy zielone światło. Pokazaliśmy, że można zaryzykować i można taką operację perfekcyjnie przeprowadzić i to była też podpowiedź innym siłom, które były tam na miejscu, że proszę bardzo, polski grom coś takiego zrobił, może i wy wpiszecie się tak w taką politykę. Także my też byliśmy na swój sposób takim odwodem, tak. Jednostka specjalna nie wysyła się, żeby była na miejscu, była w swoim obozowisku, kampie i czekała na zadanie, tylko to jest rzeczywiście oddział sił specjalnych. Fajnie mieć takie narzędzie do użycia na wszelki wypadek. Taki chirurgiczny skalpel. Nie był on za często używany, ale każdy dowódca musi w zanadrzu mieć takiego asa w rękawie, tak. Czuje się zupełnie lepiej, a Piotr powie pewnie o szczegółach. Tak, ja myślę, że to główne zadanie, czyli ochrona VIP-ów, to jest tylko takie umowne, bo mandat misji, to jest Organizacja Narodów Zjednoczonych, która ustanowiła tą misję we wschodniej Slawonii, zakładał pokojowe przekazanie tego rejonu Chorwacji, ale też było w nim pojmanie zbrodniarzy wojennych. Dlaczego? Bo istotne jest, żeby w społeczeństwie tacy zbrodniarze nie chodzili więcej, żeby ci, którzy odpowiadają za zbrodnie, zostali z tego terenu usunięci i osądzeni. I Sławko Dogmanowicz, były burmistrz Vukovaru, znajdował się na tajnym akcie oskarżenia Międzynarodowego Trybunału do spraw ścigania zbrodni w Jugosławii jako jeden z odpowiedzialnych za dokonanie jednej z pierwszych masakr, ogromnych masakr na terenie właśnie wschodniej Slawonii. Odpowiadał za wymordowanie około 300 pacjentów rannych, zresztą ze szpitala w Vukovarze, których po kapitulacji Vukovaru wyciągnięto, przewieziono na pobliską farmę, bito, torturowano, a potem rozstrzelano i pochowano w masowym grobie. I istotne jest, żeby tych zbrodniarzy wyłapać, jeżeli chcemy, żeby rejon wrócił do jakiejkolwiek pokojowej działalności. Pojawili się panowie prokuratorzy z tego trybunału, porozmawiali z szefem misji, odpowiedź była jednoznaczna. Po to tam grom został skierowany, zresztą na żądanie nawet, bym powiedział, władz ONZ-owskich, które poznały nas akurat na Haiti. Wiedziały, jaką jednostką Polska dysponuje i że można o tą jednostkę raz jeszcze zapytać i Polska ją faktycznie tam wysłała. Wiedziano już, że takie operacje mogą mieć miejsce, natomiast to, o czym Andrzej wspomniał, czy siły natowskie, które były w Bośni, bały się robić takie operacje. Dlaczego? Dlatego, że one powodują potem duże zamieszanie, rozruchy miejscowej ludności, bo im się wyjmuje na przykład dla niektórych to są bohaterowie wojenni, dla innych zbrodniarze. A wy odczuliście, wyciągając takiego Sławko Dokmanowicza, jakiekolwiek represje potem ze strony ludności miejscowej? Spodziewaliśmy się i to wszystko zostało ujęte w planowaniu tej operacji, dlatego zwiększyliśmy zdecydowanie OBSEK, czyli bezpieczeństwo operacyjne swoje własne, jakie mamy. Zastosowaliśmy też kilka trików w tym czasie, kiedy my... Forteli, kiedy dokonywano aresztowania. Druga część żołnierzy gromu brała udział w takich międzynarodowych zawodach wojskowych na terenie tej misji. Nikt nie miał pojęcia, kto tej operacji dokonał. Następnego dnia pojawiły się jakieś tam przecieki, jakieś nagłówki gazet, że dokonali tego najemnicy, jacyś Rosjanie, ktoś tam i tak dalej.
ale przez wiele tygodni nie było nigdzie wspomniane, że to byli żołnierze z tej jednostki. Ciekawostką może być... Nie wyprowadzaliście ich z błędu. Nie, ciekawostką Nie. może być to, że Rosjanie momentalnie zjawili się chyba następnego dnia w naszej bazie z pretensjami, co myśmy zrobili, dlaczego takie dokonanie, zatrzymanie zostało dokonane. Stroje też były specyficzne, bo koledzy, którzy dokonywali tego zatrzymania, to właśnie byli ubrani w taki właśnie strój, także Nomax, także też to było A celowa podobne zagrywka. nosiła Chorwacja. Za chwilkę o tym stroju Wicher i Nawal ponownie nam poopowiadają. Jeszcze kilka szczegółów dotyczących samego tego zatrzymania. To była zasadzka, to był fortel. Czy możesz, Bisu, jeszcze kilka Tak, szczegółów zdradzić? zgodnie z pewnym kanonem działań sił specjalnych zasadzka, czyli zmylenie przeciwnika, zresztą to jest w kanonie działań militarnych, jest jednym z najistotniejszych elementów uzyskania przewagi taktycznej, więc trzeba było prowadzić grę operacyjną z tym zbrodniarzem, aby on chciał wjechać na teren misji. Nie można było dokonać aresztowania na terenie Serbii, dlatego że jest to kraj inny zupełnie. Mandat misji tego nie obejmował. Więc udało się taką grę operacyjną przeprowadzić. Pan się zdecydował wjechać na teren misji, a tam już czekały siły, które... My tą operację planowaliśmy długo, bo 2 razy do niej mieliśmy przystępować. Różne warianty były, z czego został wybrany ten, który daje największą gwarancję sukcesu i zachowania bezpieczeństwa tutaj sił własnych. Czyli jaki? I udało się. No. Tak była dobrze operacja zrobiona, że Sławko Dogmanowicz został aresztowany i od momentu wjechania na teren administrowany przez UNTAES do momentu wywiezienia go z tego terenu i wsadzenia w samolot do Hagi upłynęło 20-30 minut. Bisu wciąż jest bardzo tajemniczy. Ja bym chciała, żebyśmy zdradzili szczegóły tej akcji, bo Nie myślę, wiadomo, że czy nie możemy, wszyscy, poczekaj. nie wszyscy, znaczy to już było podane publicznie, tylko wydaje To mi się, był- że może nie wszyscy widzowie, którzy nas To był, oglądają, o myślę, tym wiedzą. że majstersztyk, tak? Nie jest tajemnicą, że były tak samochody. W tych samochodach byli nasi ludzie, którzy tak pojechali po tego pana. Jechaliśmy, snajperzy byli na swoich pozycjach, tak? Obserwowali, analizowali, kto jest w samochodzie, jak wygląda zabezpieczenie, jak wygląda ochrona tego pana. W kluczowym momencie nastąpiło pewne zdarzenie drogowe. To nie był przypadek, tylko to było wszystko zaplanowane, przetrenowane. Coś się stało. Sekundy, tak, ułamki sekundy, lekkie zamieszanie, ten ktoś nie może sięgnąć po broń, wynurza się ta grupa specjalna, robi to, co ma zrobić, tak, wsiadają do samochodu, prokurator odczytuje tak zarzuty, na lotnisko samolot startuje, ląduje w Hadze, chyba był w szoku, tak, że na przestrzeni kilku godzin jego sytuacja tak diametralnie się zmieniła. Wspomniałeś o tym, że inne wojska natowskie patrzyły na was z pewnego rodzaju podziwem po tych akcjach. Czy one zdecydowały się organizować takie akcje jak wy, czy łapanie tych zbrodniarzy wojennych przypadło tylko jednostce GROM? Nie, Proszę. tydzień, dosłownie niecały tydzień po tej operacji, najpierw rozległy się telefony do szefa naszej misji, ambasadora Kleina. Co ty tam robisz? Jak to teraz spowoduje zamieszanie na terenie całej Jugosławii? Ale oświadczenia prezydenta Clintona, który wyraźnie powiedział, że z zadowoleniem wita tą operację, że zaczął się ten okres właśnie wyłapywania tych zbrodniarzy, rozpoczęło się polowanie. My to nazywamy hunting właśnie na zbrodniarzy wojennych i dosłownie parę dni po nas robił to brytyjski SAS w Prijedorze, zresztą z dużą strzelaniną, gdzie byli ranni i zabici, a potem Delta Force, niemieckie KSK, inne jednostki specjalne, które w tym rejonie operowały, wykonywały podobnego typu operacje przez lata. No może wytłumaczymy, dlaczego my tutaj nie zwracamy się akurat w tym temacie do Magdy, bo Magdy nie było w Jugosławii na tej misji, ale byłeś wtedy w Polsce, w Warszawie. Powiedz, bo mnie to bardzo ciekawi, jak szybko informacja o tej udanej operacji Little Flower dotarła do ciebie do Warszawy? Do mnie dotarła bardzo szybko, bo ja, można powiedzieć, byłem takim łącznikiem. Te wszystkie dokumenty odnośnie tej operacji trafiły do tego oddziału, w którym ja pracowałem. One zostały dopiero obrobione odpowiednio, mapki, szczegóły i dopiero to zostało wysłane do ministerstwa. Czyli bardzo szybko, można powiedzieć. Wodzu wywołał już temat, a więc myślę, że spokojnie możemy teraz ponownie przejść. Wicher, Nawal już przy manekinie i ten osprzęt, który towarzyszył żołnierzom jednostki GROM na Haiti, na Bałkanach. Nie usiedliśmy na laurach, pokazaliśmy wcześniej sprzęt, który przyszedł do jednostki z tym know-how. Mam dla ciebie prezent. Mam dla ciebie prezent, dokładnie tak. Dlaczego tak na taśmę? No tak jak Brytyjczycy, jak pierwszy raz do nas przyjechali, powiedzieli, że bez tej taśmy nie da się wygrać wojny. Ta taśma służy do wszystkiego, do oklejania oporządzenia, broni, magazynków. W zasadzie można tym zrobić wszystko. Następny prezent może troszeczkę mniejszy. Po wielu latach, jak już odszedłem do cywila, wchodzę do sklepu budowlanego i chcę kupić kajdaneczki i pan mi nie potrafi znaleźć.
również mi nie potrafił w sklepie ogrodniczym znaleźć kajdanek, bo to się jakoś nazywało inaczej. Generalnie jest to trytytka albo po śląsku cybant. I w sklepach no, nikt nie wiedział, że to my używamy tego jako kajdanek, ale to jest też takie urządzenie sprytne, którym można podrasowywać oporządzenie, ewentualnie jak coś się pourywa, to można tym ponaprawiać. Tak? Trytytka, taśma i można, myślę, wojnę wygrać. Niekoniecznie trzecią światową. Wiesz, ja w głowie cały czas miałem to, co niestety nam wojsko dawało, że nie można było modyfikować sprzętu, bo to była strata w mieniu. To, co wyście nam przekazali, a więc proste przesłanie. Róbcie z sprzętem wszystko, bo wy w nim działacie i on zależy od waszego życia. To jest kubrak, który dla nas wtedy był czymś niesamowitym po tym, co dostawaliśmy w armii, ale to twoje pokolenie wymyśliło, żeby mieć coś własnego. Znaczy może nie to, że nasze pokolenie wymyśliło. Po prostu mieliśmy kontakt z Brytyjczykami, z SAS-em i oni właśnie wtedy używali takich serdaków do operacji antyterrorystycznych czy kontrterrorystycznych i myśmy to skopiowali. Zostawili nam jeden komplet. Myśmy to dali gdzieś tam w Polsce do jakiegoś zakładu rymarskiego, żeby nam to uszyli. Podrasowaliśmy to tutaj tymi ładownicami na amunicję do strzelby, ponieważ Brytyjczycy używali zwykłych pasów myśliwskich. Natomiast nie było sensu tam tych pasów dokupywać, my sobie to podrasowaliśmy. Wiele rzeczy samodzielnie żeśmy zmieniali, tak jak na przykład tutaj jest uchwyt przedni. Ja sobie taki uchwyt przedni zrobiłem chyba pierwszy w jednostce, dlatego że miałem złamany nadgarstek i nie mogłem tej broni normalnie trzymać. W tej chwili generalnie jakby ktoś się uparł, to zniszczyłem mienie wojskowe, bo musiałem przewiercić łoże, tak? Ale u nas w jednostce nie było czegoś takiego, że nie wolno czegoś zmieniać. Wiadomo, że jest jakiś tam standard oporządzenia uszyty, ale K1 jest większy, mniejszy, my jesteśmy tacy drobni, więc to sobie tam trzeba tymi trytytkami, taśmami czy sznurkami gdzieś tam poprzeszywać, pozmieniać, żeby te nasze ręce, to wszystko, całe oporządzenie sięgały. Wiesz, dla mnie przeskokiem był pas sasowski. On miał taką nazwę, ale to też było robione u nas w kraju. Tak, to jest cały ten komplet jest zrobiony u nas w kraju. Od ładownicy tutaj na nogi, na magazynki do MP5 i do USP i kabura sztywna, pas sztywny i cała tutaj ta kamizelka skórzana, welurowa. Wicher, żołnierz walczy toporkiem? Też czasami musi walczyć. Tu jest widać, że to jest mój toporek, który sobie, że tak powiem, przywłaszczyłem. Nikt go ode mnie nie chciał. Widać, że jest bardzo często używany tutaj pocięty. Ten toporek służy do wielu rzeczy, między innymi do, jak nam coś nie pójdzie przy oknach, drzwiach, czyli ładunek nie spracuje, to sobie radzimy toporkiem, chuliganem, młotem. I to przy okazji tego toporka, skąd się wzięły tutaj takie kaski plastikowe. Kiedyś właśnie Brytyjczykom czy Amerykanom spadł taki toporek na głowę, kiedy nie używano się kasków. Zaczęli stosować te kaski. I my też w te kaski właśnie w tamtym okresie weszliśmy. Tu widać, kask jest można powiedzieć, zniszczony, ale on jest zmatowiony papierem ściernym, pooklejany taśmami i to wszystko wtedy jako tako pracuje. Wiesz, ale ty mi nie miałeś tylko w Gromie, a więc wcześniej byłeś w Lublicu i Tak. to jest fajna dla mnie rzecz, bo ja ten hełm dostałem z koczka spadochronowego, a ty mi dzisiaj przyniosłeś i pokazałeś to cudo. No, że tak powiem, Dlatego cię z Lublica wyrzucili? to jest hełm wojsk powietrzno-desantowych i wojsk specjalnych z Ludowego Wojska Polskiego. Tak naprawdę nikt w tym nie chciał w Lublińcu chodzić. No, musieli żołnierze w czymś skakać, więc skakali w tym, ale on jest tak niewygodny, w zimę zimno, w lato za gorąco. Ja go po prostu podrasowałem, tak, wyrzuciłem tą skórę i jest tak jak hełm, bardzo wygodny. Jest jak hełm naszych spadochroniarzy z pierwszej brygady Sosabowskiego. No to jest taka, można powiedzieć, bardzo podobny kształt i te taśmy tutaj i jest lżejszy i wygodniejszy. Tu jeszcze mam taką, jeśli nawal, mamy czas. Mamy jeszcze, czas tak? jeszcze. Dzisiaj są takie ładownice na magazynki do M4 z takimi uchwytami zabezpieczającymi na gumę. Zanim tamte magazynki z uchwytami Ciągnąć do kieszeni. weszły, to ja już sobie coś takiego zrobiłem. Tu oczywiście guma już jest sparciała, bo ja tego nie używam i adaptacja pokrowca od Motorola na jeden magazynek do M4. Ja tego używałem, jeżeli byłem w jakimś tam kamuflowanym, cywilnym ubraniu. Było to płaski jeden magazynek na pasie, bo na klacie nie mogłem nic nosić, bo od razu klata się rozrasta i jestem łatwo rozpoznawalny. I ostatnia rzecz, zaczęły ginąć w jednostce kable do telefonów. Tak, ginęły kable do telefonów. Dlaczego? Dlatego, że
Tu jest oryginalna taka smycz do pistoletu. Kilkakrotnie wypadały pistolety z kabur. Mi osobiście wypadły dwa razy oczywiście na wysokościówce. Jeden pistolet się przekosił, więc był nie do naprawienia. I u Brytyjczyków podejrzeliśmy te smycze. To jest kabel telefoniczny, 2 trytytki, do kamery pokazuje i 2 karabinki od pokrowca do maski przeciwgazowej. Idealna smycz do pistoletu i pamiętam naszego jednego kolegę, który zgubił pistolet i ciągnął na smyczy ten pistolet po piasku, ale go podniósł, nie zgubił. Dlatego To jest mogliśmy... fajna rzecz, że możemy to robić i nikt nam tego nie zabrania. A matką wynalazku. Pięknie dziękujemy Nawalowi i Wichrowi. Muszę przyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem kreatywności i tej myśli konstruktorskiej z początków lat 90., które występowały w polskim gromie, ale to hasło, które już na samym początku ich opowieści mnie zainteresowało, to plastikowe kajdanki. Czy one faktycznie były robione z tych trytytek, bo wiem, że były używane. Kajdanki tak, jak najbardziej. One może wyglądają tak niepozornie, niewinnie, ale one mają swoją wytrzymałość, mają swoje siły. Trzeba uważać na warunki atmosferyczne, zwłaszcza na mróz. Przy dużym mrozie one potrafią tak pękać, ale nasze doświadczenie tak podpowiada nam, kiedy używać, jak je używać. One nic nie ważą, możemy mieć ich naprawdę mnóstwo. Jak chodzić z takimi tradycyjnymi, metalowymi, no to trzeba minimalizować swój ciężar, który mamy na sobie, bo to jest też dodatkowe obciążenie. Nie chcielibyśmy tak dostać kontuzji i mieć problemy z kręgosłupem. Ale czy faktycznie właśnie z tych trytytek były robione kajdanki? Dokładnie tak i one są do tej pory używane, a takimi plastikowymi kajdankami został skuty ochroniarz tego właśnie zbrodniarza wojennego. Jak się okazało, to był mistrz boksu Jugosławii wagi ciężkiej. Miał tak potężne dłonie, tak szerokie nadgarstki wielkie, że zwykłe kajdanki metalowe nie były w stanie objąć jego nadgarstków, więc musiano je odrzucić i natychmiast chłopcy przeszli do wariantu awaryjnego, czyli wyciągnęli kajdanki plastikowe i został pan skuty. Musimy pamiętać, że te kajdanki plastikowe mają różne rozmiary, tak? Od małych do dużych, czyli dla każdego coś się znajdzie. A u Ciebie też były własne modyfikacje sprzętu, czy raczej tradycyjnie to, co dostałeś, założyłeś? Nie, wiesz co, to było takie podglądanie, tak? Ktoś wprowadził coś, wicher coś wymyślił, podgląda się, stosuje się to, tak? Sprawdza się, zostawia się, nie sprawdza się, wyrzuca się, próbuje się czego innego. Tutaj mieliśmy pole do popisu, że mogliśmy próbować wszystkiego, tak? Co nam pasuje, zostawialiśmy, co nam nie pasuje, po prostu odrzucaliśmy. Czyli podglądanie, myślenie, kombinowanie. Panowie, wracamy do tych Bałkanów. Ja bym chciał troszeczkę porozmawiać może już nie tyle bezpośrednio o samej misji, ale o tym postrzeganiu przez bałkańską ludność, bo już w zasadzie od początku mówiłem o tych bliskich kulturach. Wy byliście rozumiani przez Serbów, nie mówię w sensie języka, ale gdzieś natury, bo wiem, że wojska natowskie, na przykład Holendrzy, no nie do końca radzili sobie w tym terenie. Jak to wyglądało u was? Tak na co dzień życie na Bałkanach. No myślę, że było nam łatwiej, no zwłaszcza tak, ja kończę szkołę oficerską, podobnie zresztą przecież tak i Magda, no to językiem, który dodatkowo uczyliśmy się, to był język rosyjski, także w tej rejonie świata jak najbardziej tak. Jeżeli nie udało się tak po polsku, były jakieś problemy, bo są pewne różnice, no to przechodziliśmy z automatu na język rosyjski. Tak, inni, którzy byli Belgowie, bo też mieli swoje siły, no angielskim już nie zabłysnęli, także mieli duże problemy. Teoretycznie tak fajnie, to się w tej chwili oczywiście ten język miałby wzięcie, ale my też myślę, że na swój sposób sobie radziliśmy. To, że tak jesteśmy z tej samej takiej strefy kulturowej, było nam na pewno łatwiej, także dużo prościej, szybciej można było pewne sprawy załatwić, z całym szacunkiem jak dla innych tak nacji, tym bardziej Amerykanów. Tak? Znajomość cyrylicy na pewno tutaj pomagała. Nie bez przyczyny mówi się, że to był taki bałkański kocioł. Tamta sytuacja zmieniała się bardzo dynamicznie, te granice też się zmieniały, a wy musieliście działać na określonym obszarze. Nie wolno wam było opuszczać tego obszaru. Czy to było łatwe, czy zdarzały się jakieś takie wypadki, że na przykład przez przypadek ten obszar opuściliście? Znaczy, obszar mogliśmy opuszczać, mogliśmy wjeżdżać na teren Chorwacji, mogliśmy wjeżdżać do Bośni, ale tam nie mogliśmy już realizować żadnych zadań. Jedynym miejscem, gdzie zadania operacyjne mogliśmy realizować, czy to ochrona, czy właśnie tutaj pojmanie tego zbrodniarza, był obszar wschodniej Slawonii nadzorowany przez Narody Zjednoczone. Ciekawostką może być to, jak pojechało tak zwane rozpoznanie, rekonesans, tak, w rejon misji, gdzie będziemy tak stacjonować, gdzie musimy założyć bazę, wrócili, przyjechali, pamiętam to jak dziś, taki logistyk główny powiedział, panowie, jest tak płasko, że was nieprzyjemnie. A ile prawdy jest w tym, bo gdzieś tam zasłyszałem
za kulisami naszego programu, że w dzień potrafiliście na przykład z Serbami wyjść gdzieś na piwko, a w nocy się strzelać. No, siły specjalne muszą być uniwersalne. Jak trzeba wyjść na piwko, to na pewno takie działania też podejmowaliśmy, żeby zdobyć oczywiście informacje. Ale strzelania z Serbami nie było. Z Serbami nie. Nie. To jak wyglądało to takie wasze życie codzienne na tej misji? Znaczy, mieliśmy własną bazę ogrodzoną, odseparowaną od powiedzmy tych czynników zewnętrznych. Nikt nie mógł do niej wejść, jeżeli nie dostał zezwolenia naszych tutaj wartowników. Mieliśmy własną stołówkę, własne zaplecze logistyczne, czyli żołnierze z naszej jednostki przygotowywali posiłki. Oczywiście były panie, które tam pomagały gotować te posiłki. Także pełna samodzielność. Od tankowania samochodów po właśnie te sprawy żywnościowe. Mieliśmy własnego lekarza, także byliśmy przygotowani na długotrwałe, samodzielne działanie. Może 2 zdania na temat Arkana. A tak, i co jest istotne też, zakwaterowani byliśmy na terenie bazy takiego rzezimieszka, też zbrodniarza wojennego Arkana. Słynny król Bałkanów, jego żona Ceca, słynna piosenkarka, jedna z najlepszych piosenkarek takich właśnie ludowych bałkańskich, rockowych. I z naszym zdumieniem było, jak odkryliśmy Killing House, czyli taki dom, w którym strzela się ostrą amunicją, domek taktyczny, który był 3 razy większy od tego, który my mieliśmy u nas w jednostce w Polsce. Wykonaliście dobrą robotę tam właśnie we wschodniej Slawonii. Jaki to miało wpływ na dalsze istnienie gromu, na dalszą działalność gromu i potem kolejne misje? Każda misja z natury rzeczy tak nakręca, powoduje tak, że wchodzi się na ten wyższy poziom pod warunkiem tak, że wszystko idzie dobrze. No tutaj wszystko poszło dobrze, także nowe doświadczenie, to co powiedział Jacek, oczywiście meldunki były przysyłane do Polski. Każda misja kończy się tak zwanym raportem, tak? To jest takie szerokie opracowanie. Są 2 raporty, myślę, że tajemnicy nie zdradzę. Jeden idzie oficjalnie do przełożonych, pięknie, zdjęcia opisane, a drugi taki wewnętrzny, z taką gorzką, brutalną prawdą idzie do jednostki, jest obrabiany, modyfikowany, to się przekłada na proces szkolenia, na inne rzeczy, bo uczymy się, tak? Uczymy się, nie powtarzamy błędów. Nawet jak były jakieś błędy, to nie można ich po prostu powtórzyć. To, że były sukcesy, to nie znaczy, że to było tylko pasmo sukcesów, ale było dużo rzeczy, z których po prostu wyciągnęliśmy wnioski, żeby to się drugi raz nie powtórzyło. To było, jest i zawsze taki standard jest i myślę, że będzie. Jednym z założeń w ogóle sił specjalnych jest szybkie zapominanie porażek i zapominanie też sukcesów, żeby w głowie się nie przewróciło i powrót do normalnej działalności, ale wyciąganie jak najbardziej wniosków, tak zwane lesson learned. A panowie, a czy na was jakkolwiek emocjonalnie robi wrażenie to, co działo się w tym czasie na Bałkanach, czy jednak gdzieś te emocje trzeba było odłożyć na bok i koncentrować się stricte na zadaniach? To nie można tutaj za bardzo tak epatować takimi emocjami. My musimy być na swój sposób twardzi. To oczywiście każdy indywidualnie tak to na swój sposób przeżywa, ale jakbyśmy się tak rozdrabniali na jakieś tam atomy, no nie, trzeba się koncentrować na zadaniu, tak, wraca się po takiej misji, można tak wspomnieniami wracać, ale no podstawa to jest po prostu wykonać zadanie. Zawsze ten trening na tym ma polegać, czyli najważniejsze wykonać zadanie, a poboczne sprawy, no nie można zabrać do dużo, bo byśmy po prostu tego nie udźwignęli. Tak jest, trening jest tak realistyczny, że nawet bardziej nieraz od tego, co zostajemy na miejscu. Jeżeli mówimy na przykład o Jugosławii, to faktycznie zrównane wsie z ziemią, cały Wukowar był zrównany z ziemią, to zresztą porównywana jego obrona była do Stalingradu w 1942-1943 roku. Miasto zrujnowane, wypędzeni ludzie i masowe groby. Mieliśmy okazję nawet uczestniczyć w odkopywaniu właśnie jednego z grobów, gdzie 70 kilka ciał było w 3 warstwach zakopanych. Stoimy przy tym, muszę powiedzieć, no nie robi to na nas wrażenia, poza tym zapachem, paskudnym zapachem, który stamtąd się wydobywa. Ale tak jak powiedziałem, trening, który mieliśmy wcześniej, a na przykład jeździliśmy do prosektorium na Oczki, gdzie uczestniczyliśmy w tych czynnościach no, mało miłych dla ludzi, ale to nas miało przyzwyczaić na najgorsze widoki, jakie będziemy mogli potem spotykać na świecie. No ja przyznaję, że mam dreszcze na mnie. Wciąż nawet słuchanie takich historii robi wrażenie, aczkolwiek wy musicie właśnie się od tego odłączyć. Jak ważna w takich sytuacjach jest głowa?
Głowa jest cholernie ważna, tak? Tutaj koledzy wcześniej mówili na temat selekcji, że trzeciego dnia już nie idzie się fizycznie, tylko idzie głowa. Ona jest takim motywatorem, tak? Mobilizuje do tego, żeby nie może zrobić krok, no zrób ten następny. Także głowa ma niesamowite tutaj takie znaczenie, ale też i praca zespołowa. Dlatego podkreślamy takie niesamowitą tą pracę zespołową. No jak mam słabszy dzień, to ja wiem, że jest Piotrek, że jest Magda, także są inni i mnie po prostu tak wesprą na duchu, dadzą jakiś impuls, tak, czy nie wiem, będą za mnie nieśli karabinek, bo wiem, że jestem w zespole, tak. Oni będą mieli słabszy moment, to ja dam siebie troszeczkę więcej. Także to jest niesamowite, że wiem, że nie jestem sam, tylko ktoś za mną jest, pomoże, tak, wyciągnie pomocną dłoń. No, nie zostawiamy swoich. To niesamowite przygotowanie, również mentalne waszych głów sprawia, że wracacie do domu, żyjecie normalnie, a potem wylatujecie na kolejną misję. Ta kolejna misja 1999 rok, powrót na Bałkany, tym razem do Kosowa. Grom powraca na Bałkany w 1999 roku. Specjalna grupa operatorów otrzymała zadanie udziału w pokojowej misji OBWE. Baza mieści się w Prisztinie, a głównym celem współpracujących z Amerykanami Polaków jest ochrona szefa misji OBWE Williama Walkera na terenach Kosowa i Macedonii. Wodzu, charakter misji w Kosowie inny niż ten we wschodniej Slawonii. Czym one się różniły od siebie? O, totalnie inny. Pojechaliśmy tam nie w mundurach tak wojskowych, tylko w ubraniu cywilnych. Pojechaliśmy tam uzbrojeni, uwaga, w paszporty dyplomatyczne, tak, żebyśmy mieli możliwości. Pierwszy raz, zdziwienie, zaskoczenie. Nie wiedziałem tak. Ale bez broni. Ale bez broni. Co się z nami dzieje, tak? Naszym jedynym zadaniem, podstawowym zadaniem to była ochrona szefa misji OBWE, pana ambasadora Williama Walkera. Jakieś zdziwienie było, jak zobaczyliśmy kolegów z SAS-u, tak, brytyjskiego SAS-u, legendarnego SAS-u, którzy chronili swoich tutaj dwóch ważne osoby, pana Ryszarda Ciąglińskiego i generała Drewinkiewicza. Także no wow, to było miłe, to było bardzo przyjemne, to było coś zupełnie innego, nowe wyzwania, ale już doświadczenia Haiti, trening, no woda na młyn. To była woda na młyn dla nas. Nie było broni, a więc tym razem to ja się wybiorę do skrzyni. Zobaczymy, co tam mamy. Bisu, zaproszę cię ze sobą. Powiedziałeś, Wozu, że byliście uzbrojeni w paszporty dyplomatyczne, ale jeszcze jakieś takie właśnie charakterystyczne rzeczy, sprzęty, które mieliście tam ze sobą. Widzę tutaj pomarańczowy hełm. No, Grom zawsze kojarzył mi się z próbą tak jakby ujednolicenia się do otoczenia, z próbą kamuflażu. Tymczasem no, ten hełm Tak. Dość mocno widać. Tymczasem Dlaczego? tak, tymczasem musieliśmy jeździć pojazdami, które były pomalowane w kolorze pomarańczowym i nosić hełmy, które w tym samym kolorze występowały. Dlaczego? Każda z misji międzynarodowych, w zależności od tego, kto ją organizuje, jeżeli to jest Narody Zjednoczone, to ta flaga i ten beret, który tutaj leży, symbolizuje właśnie misję Narodów Zjednoczonych. Błękitny beret, błękitne hełmy, tak się zresztą nazywa siły pokojowe, które gdzieś tam wkraczają, posługują się kolorem błękitnym. Misje Unii Europejskiej z reguły nazywamy pingwinami, bo ze względu na kolor chodzą na biało ubrani, jeżdżą białymi pojazdami. Natomiast ta misja OBWE, czyli Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, a właściwie Kosovo Verification Mission, czyli misja w Kosowie, która miała nadzorować proces pokojowy w Kosowie, nosiła kolor właśnie taki, pomarańczowy. Jeżeli mówimy proces pokojowy, to co się tam działo, absolutnie nie miało nic wspólnego z działaniami pokojowymi. Dwie strony zwaśnione, Serbowie i Albańczycy, wzajemnie się mordowały, podkładały sobie bomby, wrzucały granaty do kafejek. Chodziło o to, aby zniszczyć przeciwnika, aby przeciwnik, czyli ta druga nacja, to Kosowo opuściła. Doszło w końcu do postawienia ultimatum przez siły natowskie, że jeżeli nie zostaną zaprzestane tam akty agresji, no niestety w stosunku do Serbii, do Jugosławii, to NATO rozpocznie kampanię bombardowań. I tak się stało, dlatego nasza misja musiała zostać ewakuowana z Prisztiny i tymi pomarańczowymi samochodami 2 dni przed upływem ultimatum z tej misji wyjechaliśmy do Macedonii, a potem mogliśmy tylko obserwować napływ uchodźców, bo w ciągu kilku dni w Macedonii znalazło się ponad 1,5 miliona Afgańczyków, którzy musieli uciekać ze swoich domów.
Wy pojechaliście tam nieuzbrojeni. Jakie były w związku z tym wasze zadania i wasze role? No bo chyba również inne. No, główną rolą jednak tam była ochrona szefa tej misji. Prawda jest taka, że dziwnie to wygląda, kiedy ochrona w takim terenie, który jest no, tak mocno skonfliktowany i jest tyle agresji, chodzi nieuzbrojona, ale nie mogliśmy mieć broni ze sobą, nie było zgody rządu serbskiego i faktycznie tą ochronę wykonywaliśmy bez broni. I co ciekawe, nikt w to nie wierzył, że tej broni nie mamy. Za każdym razem, gdy pojawialiśmy się w kwaterze, lokalni Serbowie czy lokalni Albańczycy witali się z nami bardzo szczerze, ale każdy z nas został tak dokładnie Czyli przytulali się wydotykany, do was, tak żeby jest, sprawdzić, właśnie tak? szukali tej broni, ale no, nie mieliśmy jej, także nie wierzyli, że jesteśmy takimi wariatami i tą ochronę możemy skutecznie wykonywać. Główne to były zadania, natomiast też zawsze prowadzimy rozpoznanie, czyli tej sytuacji, która się dzieje, piszemy meldunki z tego, patrzymy, gdzie są jakie siły i tak dalej, nie tylko pod kątem własnego wykorzystania, ale też to potem jest przesyłane do kraju. A jakieś pertraktacje, mediacje, jakieś rozmowy psychologiczne, no bo Nie, my w tym nie uczestniczyliśmy, jak gdyby to nie było nasze zadanie, to było zadanie tutaj szefa misji i szefów poszczególnych regionów, aby prowadzić takie rozmowy. Naszym zadaniem było zabezpieczenie tego terenu, żeby im się nic złego nie stało. a więc pomarańczowy hełm, który miał was ochronić przed wszystkimi i przed wszystkim, Chronił co działo się. skutecznie, bo strzelano do nas, ale strzelano tak, żeby nas wystraszyć, czyli przejeżdżając ze strony albańskiej na stronę serbską, czy odwrotnie, zawsze któraś ze stron strzelała nad naszymi głowami, żeby pokazać, kto tu rządzi. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że tutaj jesteśmy. Dziękuję. Magda, ja wiem, że ciebie w Jugosławii nie było, ale tak bardzo troszeczkę ogólnie chciałbym zapytać, bo wydawało się, że gdzieś po II wojnie światowej te okrucieństwa współcześnie będą nam odległe i gdzieś te obrazy, które widzieliśmy przy okazji wszelakich zdjęć, choćby z Powstania Warszawskiego, to jednak troszeczkę odległe. A to okazało się, że te konflikty współczesne niestety zbliżone. No tak. Da się do tego przyzwyczaić? Wiesz co, tak prawdę mówiąc, zawsze nam się wydaje, że jak coś się dzieje, to się dzieje gdzieś daleko. A tu się działo to bardzo blisko, tak? Że jesteś naocznym świadkiem, widzisz to, no to boli. Boli i daje do myślenia, że to się dzieje bardzo blisko naszych granic. Ja na przykład mogłem zobaczyć, jak później jeździliśmy na wakacje, nawet żeby przejechać przez tą byłą Jugosławię, jak się jechało drogą, to przy drogach były sznurki z napisami miny. Czyli nie można było nawet z drogi asfaltowej za potrzebą, tak krótko mówiąc, zejść. Później jak się dojeżdżało na wybrzeże, było to łatwiej, ale daje ludziom no, po prostu do myślenia. Do myślenia, że to się dzieje naprawdę blisko nas i kiedyś, powiedzmy, no, nie do pomyślenia było, że coś takiego może się dziać w Europie w latach 80. Ja mam poczucie, że wy wiecie więcej. Czy my możemy się teraz we współczesnym świecie czuć bezpieczni? Czy właśnie takie konflikty, jak chociażby ten z lat 90. w Bałkanach pokazują, że w zasadzie to cały czas powinniśmy być czujni także tutaj w Polsce? Wodzu. No my mówimy przecież to jest tak zwany kocioł bałkański, także tam raczej według mnie tam spokoju nie będzie. To jest na przykład mała iskierka może spowodować niesamowite tutaj zamieszanie. No, przykład Stanów Zjednoczonych, tak? Śmierć jednej osoby przekłada się na wydarzenia w całych Stanach Zjednoczonych. No, niesamowite. No, to jest iskra, ogień taki zapalny. No, ta misja później, tak jak Piotr powiedział, przeniosła się do Macedonii. Można powiedzieć, że kraj bardziej taki cywilizowany, ale tam też było niebezpiecznie. Później już dojechała broń, już takimi wariatami nie byliśmy. Samochody nasze to były na szczęście samochody opancerzone czy pancerne. To jest też specyfika prowadzenia takiego samochodu, także można było na swój sposób czuć się komfortowo, ale nie wszędzie mogły być używane, bo jak była wyprawa gdzieś daleko w górę czy do UCK, no to one po prostu tam by nie dojechały. Trzeba było się tak wykorzystywać normalne samochody. Obozy dla uchodźców mieliśmy okazję być, które miały po ponad 100 000 ludzi. Jak trafialiśmy do takich obozów, oczywiście z ambasadorem, ochraniając go, to też robi się badania w tych obozach. I co było takiego dziwnego, dla mnie przynajmniej zaskoczenie, że umieralność w obozach dla uchodźców była na podobnym poziomie jak w Kosowie, czyli ten standard życia w Kosowie, no z całym szacunkiem dla tego rejonu świata, no szału po prostu nie było. Jakie były największe problemy w obozach dla uchodźców? Nie jedzenie, nie picie, tak, nie prysznic, bo o to zadbali wszyscy, tylko zabić ten cholerny czas. Tygodnie, miesiące, tak, nuda, bo nie można opuścić sobie obozu, wyskoczyć tak gdzieś na zakupy do centrum handlowego, tylko jestem na iluś tam hektarach i tam muszę po prostu ileś tam miesięcy spędzić. Przykłady ze świata mówią, że nie miesięcy, ale lat. No to już psycha rzeczywiście siada.
Wizu, ja chciałbym kontynuować ten wątek, który zaczęła tutaj Ola. Czy w 2020 istnieje jakieś zagrożenie gdzieś tutaj blisko? No bo tak jak patrzymy troszeczkę na wschodnią granicę, no to wcale daleko te konflikty od nas nie są. I nie będą. Ja myślę, że w ludziach jest bardzo łatwo wyzwolić i agresję, i nienawiść. To jest kwestia tylko tego, kto z takim programem politycznym wystąpi, jakie grupy adresatów na nie zareagują. I tyle. Jugosławia to był jeden wielki uśpiony konflikt, zamrożony przez Tito, przez właśnie rządy komunistów. Te nacje jakoś nie pałały do siebie wielką miłością, aż to wszystko wybuchło, prawda? I to wybuchło w sposób jak najbardziej okrutny. My przeżywaliśmy pewne relacje czy z Ukraińcami w trakcie rzezi wołyńskich okrutne. I ja interesuję się historią, dużo na ten temat czytałem. I my tam współpracowaliśmy na miejscu i z Rosjanami. Była rosyjska jednostka powietrzno-desantowa i kompania lekkiej piechoty z Ukrainy, czy też eskadra śmigłowców ukraińskich. I chcę wam powiedzieć, że relacje jakieś historyczne, zaszłości historyczne absolutnie nie rzutowały na to, na postrzeganie nas wzajemnie i na możliwość wspólnej współpracy, ale o konflikt jest bardzo łatwo. To jest iskra mała, tak jak Andrzej powiedział przed chwilą, to, co się stało w Stanach, akurat rasistowski wybryk, ale obudził całe Stany, prawda? I nagle wszyscy wychodzą na ulicę, palą, rabują. Przed wejściem na antenę dyskutowaliśmy z generałem Czempińskim na ten temat, rok 92 i niektórzy mogliby analizować sytuację, gdyby wymknęło się spod kontroli, a dużo wcale nie brakowało. Mówiliby o przykładzie polskim. No na szczęście żyjemy w takim miejscu, w takich czasach, że nie jest nam dalej, nie doświadczyliśmy tragedii, ale to był dziwny czas, gdzie jeszcze może dowiemy się kiedyś z perspektywy czasu troszeczkę więcej. I wcale nie było takie oczywiste, że nie będzie rozlewu krwi. Ale dobrze się uczyć na błędach innych i wyciągać z tego jakieś wnioski, tak? I odpowiednio się przygotowywać. No, mamy taką szansę. Istotne jest, że żołnierz jest ostatnim czynnikiem, który prze do wojny, do jakiegoś rozwiązania siłowego. Po to się ma siły zbrojne w większości krajów, aby były tym czynnikiem odstraszania. Po co kogoś atakować, jak mamy tu dobrze uzbrojone i silne wojsko. Więc budujmy silną armię, wyposażajmy ją, modernizujmy i myślę, że nikt z zewnątrz nie będzie tu przychodził, bo po co? Przyjemny moment w Kosowie to był taki, przecież to było wstąpienie nasze do NATO. My w niezłym towarzystwie z Brytyjczykami, z przywołanym już generałem Drewinkiewiczem, z pułkownikiem Ryszardem Ciąglińskim, z kolegami z SAS-u świętowaliśmy wstąpienie do NATO. Nie będę wchodził w szczegóły. Długo świętowaliśmy, wracaliśmy po godzinie To policji. ta rakija, o której wspominał Magda. Udało się wrócić. Whisky, ale to jest dobry przykład, bo to dwaj oficerowie brytyjskiej armii, których ojcowie służyli w armii polskiej na zachodzie, czyli w drugim korpusie u generała Andersa. Obydwaj pochodzili ze wschodnich terenów Rzeczypospolitej, które potem Związek Sowiecki zajął. Ojcowie zostali tam w Wielkiej Brytanii, panowie się wykształcili, zasilili armię brytyjską i potem oni jako Brytyjczycy, my jako Polacy wspólnie opieraliśmy ten sukces. Ten sukces, to jest istotne, był też możliwy dzięki tej operacji pochwycenia zbrodniarza wojennego we wschodniej Slawonii, bo ona została bardzo dobrze wykorzystana przez Polskę politycznie. Prezydent Clinton, wizytując Polskę w 2007 roku w lipcu, czyli miesiąc po tej operacji, zażyczył wręcz sobie, aby spotkać się z żołnierzami Gromu. I takie spotkanie się odbyło na lotnisku na Okęciu. Żaden z nas, którzy tam byliśmy w Jugosławii, w tym spotkaniu nie uczestniczył, ale stanęli żołnierze w szarych beretach. Prezydent Clinton podał rękę, podziękował, prawda, w imieniu rządu Stanów Zjednoczonych za tą operację. Kaseta z tym filmem, z filmem o akcjach Gromu, akcjach tutaj generała Czempińskiego, wywiadu, trafiła potem do Senatu, do senatorów amerykańskich, którzy twardogłowi byli przeciwni wejściu Polski do NATO. Ja myślę, że to był jeden z też takich małych kroczków, który pozwolił nam do tego sojuszu wejść. I to był też ten jeden z tych małych kroczków, który pozwolił Gromowi przetrwać i który pozwolił Gromowi działać dalej już w XXI wieku. Kończymy drugą część naszego cyklu Grom tworzymy w historię, a w kolejnej między innymi o akcjach i misjach naszych żołnierzy tej elitarnej jednostki specjalnej w Iraku i Afganistanie. Sekcja już przed wejściem, to ostatnia chwila.